Dzień dobry. Moi drodzy, proszę wybaczyć te szumy, ale po prostu muszę się schładzać wiatrakiem, bo jest tak strasznie gorąco. Właśnie się obudziłem, to jest drugi dzień w Angolii. Za chwileczkę wyjeżdżamy, bo jedziemy na lotnisko i lecimy na drugi koniec Angolii do Lueny, czyli do jakiegoś fantastycznego miejsca, gdzie Wam więcej opowiemy. Myślę, że będzie super, tylko żeby nie było tak gorąco, chociaż tam podobno jest chyba trochę mniej gorąco. Jedziemy! Więc słuchajcie, jesteśmy już na lotnisku, na terminalu tym, no jak się nazywa, miejscowym. Właśnie była super sytuacja. Dawid przewozi ogórki, w sensie ma słoik ogórków, takich korniszonów, bo mu się strasznie chyba zachciało. Jak się łatwo domyślić, nigdy nie wolno takich rzeczy przewozić, nie? Bo to są płyny więcej niż 100 ml, więc tam coś zapikało. Pani wyciągnęła te ogórki, mówi, że nie wolno, ogórków się nie da. A potem zapomniała i poszła. No i żeśmy przewieźli słoik ogórków, korniszonów do Lueny, tak? My do Lueny lecimy. Dwa słoiki? Dwa słoiki. Dwa słoiki, więc będą na kolację dzisiaj ogórki. Dobra, pijemy kawę i lecimy. Więc słuchajcie, dojechaliśmy już do Lueny, albo raczej dolecieliśmy. To jest jakaś godzina drogi samolotem, 30 godzin autobusem od stolicy. I tutaj właśnie są te misje, w sensie to jest mój główny cel, dla którego tu przyjechałem. Czyli wolontariusze z Francji, oczywiście też z Polski, ale to jest francuska organizacja Fidesco, którzy jakby prowadzą tutaj misję, w sensie wolontariacki, taki pobyt misyjny. Tu właśnie jestem w domu, gdzie są wolontariusze, poznacie ich, opowiedzą, o co chodzi, żebyście też zobaczyli, no właśnie, jakie są opcje, że można na takie rzeczy pojechać i to są super sprawy. Jeżeli pamiętacie, kiedyś w Ekwadorze bodajże chyba nagrywałem z misjonarzami świeckimi taki odcinek, więc będzie kolejna jakby część, żebyście zobaczyli takie opowieści, a może ktoś zechce też z tego skorzystać, ale to jeszcze będziemy więcej gadać, zobaczcie jak mieszkają. Więc moi drodzy, tak wygląda dom, w którym mieszkają. Tu widzicie, są jakieś zdjęcia. Tutaj są moje apartamenta. Tutaj podobno mam spać. Widzicie, moje bety tu już są. Tu jest jakaś maszyna do szycia. Może się nauczę. Tu jest główny pokój, tak zwany master bedroom, gdzie śpią. Tu widzicie, przygotowany jest, zrobiony z takiej sklejki łóżeczko dla dziecka, bo Albany się właśnie spodziewa. Jest w 9. miesiącu, zaraz zobaczycie ją. Po szybkim turze. Tu jest łazienka. Ciepła woda jest wtedy, kiedy się nagrzeje w rurach od słońca, ale uważam, że w ogóle super cozy tu jest. A zaraz pójdziemy do kuchni, czyli najważniejszego miejsca. Jest najważniejsze miejsce w domu, czyli kuchnia, bo to będzie jedzone. O, a tu Państwu przedstawiam po raz pierwszy Albanii. Nie mam pojęcia, jak się to tłumaczy na polski, prawdopodobnie Blanka, tak mi pasuje, bo to jest od białego. I Dawida już poznaliście. Poznacie ich potem więcej, bo opowiadają więcej, ale ja widzę garnek z jedzeniem, więc nic więcej już mnie w tym momencie nie interesuje. Więc słuchajcie, okazało się, że mango z curry, z makaronem i z kurczakiem jest bardzo dobre, więc bardzo Wam szefową kuchni polecam, która się świetnie zna na gotowaniu, a teraz będzie kawa i potem mam nadzieję będzie siesta, bo kawa jest zawsze najlepszym przygotowaniem do siesty, a potem Wam pokażemy coś więcej, co oni tu robią i co się tu dzieje. Dobranoc!
Więc słuchajcie, była super pogoda, jak widzieliście, pogoda się zrobiła jaka się zrobiła, ale jedziemy teraz do domu dla chłopaków z ulicy, który wy remontowaliście, nie? Tak? Tak. Więc zaraz zobaczymy, jak to wygląda i prawdopodobnie będą gofry, więc będzie jedzone, no. Ale na razie próbujemy przedostać przez błotniste rejony potopowe. Jest ekstra. Więc słuchajcie, zgarnęliśmy po drodze jeszcze 2 wolontariuszy z Francji, którzy też tutaj pracują w tej Louenie. Teraz jesteśmy przy kurii, gdzie w ogóle jest biskup, z którym oni współpracują. Bierzemy projektor i chyba się uda zrobić te oglądanie filmu dla chłopaków i zaraz tam pewnie pojedziemy. Słuchajcie, jesteśmy w tym domu dla chłopaków. Dawid, powiedz 2 słowa, co to jest za miejsce, o co tu chodzi? Jesteśmy w centrum Lara Nageto, co znaczy w języku Czokłe dom naszych synów. Jest to dom dla dzieci ulicy, dla chłopców ulicy. Ile to jest chłopaków teraz? Aktualnie jest 16 chłopaków. Okej, i oni tu mieszkają cały czas. I oni tu mieszkają cały czas. Super. Szef Miguel. To jest szef Miguel. Tu mieszkają chłopaki? Tu chłopaki mają swoją sypialnię. No, to jest? To jest sala lekcyjna. Lekcyjna. Lekcyjna, tak. Po szkole chłopaki mają taką tak jakby pomoc. Aha. W tej sali też zrobiliśmy cały dach i do tej pory nie było okien, tylko takie blachy. Okna wstawiliśmy niedawno. Ja. Tego A tu jest prysznic, który zrobiliśmy. Aha. Tutaj w ogóle nie było płyty na ścianie, były całe pozrywane. Zrobiliśmy taki próg, żeby woda nie zalewała. Aha. No i tutaj chłopaki się mogą kąpać teraz. No więc słuchajcie, miało być kino, bo tutaj raz na jakiś czas organizują takie seanse pod gołym niebem. Przywieźliśmy sprzęt, ale jak się okazuje nie ma prądu, więc nie będzie prawdopodobnie tego kina, ale chłopaki przywieźli gofry, więc pewnie będzie jakieś jedzone co do gofrów. Co bardzo w ogóle jest ciekawe, aczkolwiek to jest dosyć tragiczne, nie ma zupełnie takiego samego domu dla dziewczynek. Dlatego, że nie ma na ulicach jakby dziewczynek, takich dziewczynek ulicy, dlatego, że po prostu je zbierają. Łatwo się domyślić w jakim celu, nie? Więc jest tylko dom dla chłopców, bo po prostu nie ma dziewczynek, którymi można by się zająć, bo są od razu przejmowane. No tragiczne w ogóle są, słuchajcie, te miejsca tutaj, no. Więc słuchajcie, dostałem gofra z dżemem z mango robionym przez tych chłopaków. Super. To słuchajcie, działa w ten sposób, że ten dom dla chłopaków założył biskup miejscowy. Tutaj jak widzieliście na stałe mieszka taka para, ta kobieta z dzieckiem, z tą dziewczynką małą i jeszcze mąż. I oni się jakby opiekują tak 24 godziny na dobę tymi chłopakami. Jest też kleryk jeden, który ma takie tutaj dyżury, w sensie klerycy mają dyżury takie na przykład 2 tygodnie. No i wtedy pomagają.
No super w ogóle miejsce, ale widzicie, no warunki do życia są jakie są. Kochani, jeżeli ktoś z was tylko ma w głowie taki pomysł, jechać na misję, żeby pomóc, zróbcie to. Moi drodzy, właśnie wróciliśmy do domu wieczorem. Muszę przyznać, że jestem już dosyć mocno padnięty. Dwa tylko słowa, naprawdę dwa tylko słowa dzisiaj na koniec. Myślę, że nie potrzeba jakiegoś specjalnego gadania w tym dzisiejszym odcinku vloga, bo jak się na to patrzy, to wszystko jest jasne, nie? Oni mam oczywiście zawsze, kiedy widzę takie sytuacje, nie? Kiedy jestem w tych wszystkich krajach, a tak jest dosyć często, gdzie jest straszna bieda, gdzie nie ma podstawowych rzeczy, gdzie no ludzie żyją tak, że to się w głowie nie mieści, to zawsze mam dwa uczucia. Jedno to oczywiście jest bezradność. I to jest, myślę, w ogóle bardzo właściwa rzecz, żeby czuć bezradność. Że oczywiście bardzo wiele rzeczy możemy zrobić, to jest jasne. Bardzo wiele rzeczy da się pomóc, bardzo wielu ludzi może przyjechać, można zrobić tysiące różnych rzeczy, chociaż to jest zawsze niewystarczające. I to rodzi bezradność. To rodzi takie poczucie, no właśnie, jak temu wszystkiemu zapobiec. Ale jest jeszcze druga rzecz, która się we mnie rodzi i o niej tak naprawdę bym chciał. Kochani, drugą rzeczą powinna być wdzięczność. Jak się widzi, jak ludzie mieszkają, albo raczej jak nie mają jak mieszkać, jak się widzi, co ludzie jedzą, albo raczej, że jedzą tylko to, co się da, żeby jakoś przeżyć, jak się widzi, jakie mają warunki życia, to kochani, powinna się w nas rodzić przede wszystkim wdzięczność. Wdzięczność za to, że mamy to, co mamy. Kochani, zobaczcie, jak nam jest łatwo narzekać, nie? Na nasze życie, na to, co się dzieje, na to, czego nam brakuje i tak dalej. I nie chcę powiedzieć, że to nie ma żadnego znaczenia. Oczywiście, że ma. Ale kiedy tylko człowiek pomyśli o tym, jak żyje 3/4 świata, to pozostaje tylko i wyłącznie mieć wdzięczność. Kochani, dla mnie jednym z największych zaskoczeń w moim życiu, kiedy zacząłem jeździć po całym świecie, było właśnie to, że się zorientowałem, że mniej więcej 3/4 świata żyje w biedzie. Że kiedy się mieszka w Europie, kiedy się mieszka w Polsce, oczywiście, że różnie bywa, to jasne, ja wiem, że nie wszyscy mają dobrze, ale jednak mamy takie poczucie pewnego rodzaju dobrobytu i zaspokojenia najbardziej podstawowych potrzeb życiowych, nie? Jak się tylko człowiek ruszy na wszystkie inne kontynenty, to okazuje się, że większość Ameryki Środkowej, ogromna większość Ameryki Południowej, prawie cała Afryka, bardzo ogromna część Azji, a kochani, a to jest 3/4 świata, żyje naprawdę poniżej, na absolutnie minimalnego poziomu. Kochani, powinna się w nas rodzić wdzięczność. Wdzięczność za każdy kęs, który jemy, za każdą noc, gdzie śpimy pod dachem, za każde ciepło, które mamy, za wszystko to, czego nie zauważamy na co dzień, bo nam się to wydaje najbardziej oczywiste, podstawowe, a jak się okazuje, jest ogromna większość ludzi na świecie, która nawet tego nie ma. Kochani, oczywiście, że jesteśmy wezwani do tego, żeby pomagać, to jasne. To nie chodzi tylko o to, żeby coś tam sobie pomyśleć, inni mają gorzej. Ale nauczmy się, i chciałbym, żeby o tym, myślę, był ten dzisiejszy odcinek. Nauczmy się wdzięczności za to, co mamy, za to, co dostajemy, za to, że oddychamy i tak dalej. Jest takie powiedzenie, które wam często powtarzam, szczególnie we wstawakach, że z czym byś się obudził jutro rano, gdybyś się obudził tylko z tym, za co podziękowałeś dzisiaj. Ja wiem, że często obudziłbym się absolutnie z niczym, bo nie mam takiego nawyku, żeby dziękować za najbardziej podstawowe, zwyczajne rzeczy, jakie mam w życiu. Kochani, niech się obudzi w nas wdzięczność. Moi drodzy, na dzisiaj tyle, bo już to myślę naprawdę wystarczy. Jutro wam jeszcze, w sensie jutro, znaczy u mnie jutro, a to będzie w kolejnym vlogu, jeszcze wam trochę więcej opowiemy, w sensie Dawid i Albana wam opowiedzą trochę więcej o tej misji, żebyście też wiedzieli, na czym to polega. Może ktoś będzie miał jakiś pomysł, żeby w ogóle dołączyć, żeby coś takiego w życiu przedsięwziąć, bo to w ogóle strasznie ważne i potrzebne rzeczy. Na dzisiaj tyle, ja się z wami żegnam, będą teraz jeszcze oczywiście uściski na koniec. No dobrze, moi drodzy, więc ja te moskitierę, w sensie te falbanki rozkładam na noc, żeby mnie komary nie zeżarły. Mam nadzieję, że jakaś malaria mnie nie dorwie po tych Afrykach wszystkich. A my się, kochani, widzimy w następnym vlogu. Będzie jeszcze na pewno chociaż jeden odcinek
tutaj z Angolii, bo jeszcze jutro mamy jechać w jakieś tam miejsce, gdzie jest jakieś sanktuarium w ogóle bardzo ciekawe, do takiej jeszcze, jeżeli to jest w ogóle możliwe, uboższej części Afryki. No to jest w ogóle niewiarygodne. Więc widzimy się jeszcze w kolejnych odcinkach. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za kolejne spotkanie. Ściskam Was, pozdrawiam Was, błogosławię i do zobaczenia już niedługo. Z Bogiem. Pa!